Jest 25 marca 2017 roku i trwa podróż po Azji Południowo-Wschodniej Uli i Bartka. Po nieudanej próbie wjazdu do Birmy przez przejście graniczne w Księg Kok, które obsługuje tylko lokalnych mieszkańców, umawiamy się z kapitanem łódki, że o świcie popłyniemy razem w dół Mekongu do przejścia granicznego z Tajlandią. Gdy stawiamy się o umówionej godzinie w porcie, nikogo nie ma. Pomysł z łódką został pogrzebany. Oznacza to, że musimy jeszcze raz pokonać trasę do Muang Sing, która wymęczyła nas w ostatnim odcinku, oraz o wiele dłuższy kawał drogi z Muang Sing do miejscowości docelowej na granicy z Tajlandią, której nazwy nie podejmę się wymówić. Jest godzina 7:00, a nasza łódka popłynęła na naszych oczach. Tam w dół Mekongu. Niestety, pan po prostu popłynął o 6:53 bodajże. Także albo uznał, że nie chce nas zabierać, albo pomyślał, że jesteśmy niepoważni i że jednak nie popłyniemy. No i trzeba będzie wracać 2 dni prawdopodobnie do miejsca na granicy z Tajlandią. Hej, przygodo. A rano nawet chłodno, jest 19 stopni, także nawet para się osadza. Nie muszę chyba wspominać, że przed nami 8 godzin trasy, czyli realnie jakieś 12. I tylko jeżeli motocykl się nie popsuje, to damy radę dojechać na miejsce. Być może będziemy spać po drodze. No ale hej, przygodo. Natomiast za nami widać panią w tradycyjnym ubraniu. Nie za bardzo chcę ją tak pokazywać chamsko, żeby tam do niej podchodzić z kamerą i tak dalej. Lokalnym, z takimi bąblami metalowymi i różnymi ozdobami na głowie srebrnymi. Nie pamiętam teraz, jak to plemię się nazywa, natomiast oni mieszkają tutaj wszędzie. Oto Ula, która jest spakowana. Oto pani. Nie no, ogólnie to pięknie jest. Tylko ta długa droga przed nami trochę będzie męcząca. Dużo kurzu. Trzeba później całe bagaże czyścić z tego kurzu. Dodam jeszcze trochę dreszczyku do tej opowieści i pokażę wam, że cieknie nam olej z silnika. Ostatnio jak wyciekł, to naprawa kosztowała prawie 250 zł. Trzeba było wymieniać części, a tutaj nie ma mechanika w okolicy. Także chyba trzeba będzie gdzieś po drodze znaleźć. Mam nadzieję, że dojedziemy. Daleko nie ujechaliśmy, uznaliśmy, że najlepiej zostawić motocykl u mechanika, żeby się przyjrzał. Bo cieknie. Mechanik ma sporo zabawy i radości z naszego przypadku. Sabadi. A, to my tu wczoraj byliśmy. Tam jest nasz motocykl. No i oczywiście dowiedzieliśmy się, że trzeba wymienić znowu to samo, bo tamten wcześniejszy mechanik albo założył złe, albo to nowe się wyrobiło i było dobre. Wczoraj spadł mi telefon, najpierw z motocykla, bo trzymałem go w kieszeni, później wyleciał w łazience i to jak już wyleciał w łazience, to go dobiło, czyli tak, nie mam telefonu, mamy $70, nie wiemy czy wystarczy za to, a jeszcze tu powiedzieliśmy, jak zamówiliśmy śniadanie, że pan mechanik za nas zapłaci, także jak w 2 miejscach nie wystarczy pieniędzy, to już będzie naprawdę lipa. Jesteśmy najdalej jak mogliśmy być od cywilizacji, bo jesteśmy w Księg Kok, gdzie chyba autobusy nawet nie dojeżdżają. Ale jest dobrze, jesteśmy zdrowi, młodzi, piękni, tylko 30 parę lat w moim przypadku. W przypadku Uli to nawet jeszcze nie 30. Chodzą kury. Słońce świeci, jest prawie ciepło. Tubylcy sprzedają imbir z toreb różnych, chodzą. Obrazki są jak, nie na wiem. głowie. Tak, obrazki są jak sprzed wieków w Polsce mieszkańcami. Oprócz tych motocykli i różnych innych. A tam robi się nasze śniadanie. Zamówiliśmy jajko. Ale to wyjdzie. Zamawianie odbywa się już tak, że Ula ma zgrane zdjęcie jajecznicy w telefonie i pokazuje to jajecznicę. Ta jajecznica jest tam z cebulą i z pomidorem chyba. Tak. I panie mówią z reguły, że nie ma takich w ogóle możliwości składników zrobienia czegoś takiego. Pokazuje jajko, pokazuje różne rodzaje mięsa i że tego nie chce. Tak, i różne warzywa też jak pokaże ogrom, to też nie ma, ale może po kolei Pojedynczo. cebulkę, pomidorka, no to też możliwe. Wszystko to zgrane w telefonie, w zdjęciach, żeby było offline, żeby nie trzeba było internetu wykorzystywać. Zobaczymy co przyjdzie i pokażemy. Ciekawe. No udało się, zobaczcie. Przyszło mniej więcej to co zamawialiśmy i wygląda fajnie. Pachnie fajnie.
I ryż. Metoda obrazkowa najlepsza. O, stick rice. O. Thank you. Jeszcze jakąś herbatkę dostaliśmy i kawkę. A w tej jajecznicy jest tak. Cebula, pomidor, trawa cytrynowa i jajko. No i sos sojowy na pewno. Czyli jajecznica po azjatycku. Dzień dobry. One podobno nie ściągają tego w nocy i także jak pracują, tej chusty z tymi bąblami i różnymi innymi metalowymi ozdobami. No to centrum wioseczki, godzina mniej więcej 8 rano. Tu życie toczy się naprawdę wolno. Śmiesznie. Ona nawet powiedziała, że możemy tu zamieszkać jeden dzień, w sumie zgadzam się. Spała dzisiaj z 2 godziny, nie mogła spać. Sytuacja dalej się rozwija. Z tego co widzę, to połowę silnika trzeba wymienić, bo coś tam się popsuło. To jest uszczerbione, tutaj to się zepsuło, to się zepsuło. Bla bla bla. No i ogólnie to całe trzeba wymienić na nowe, które jest tam. Na nowe całkowicie. To jest rozebrany silnik. A ja mam 70 dolców i się zastanawiam, czy to wystarczy. No to jest to stare. No w każdym razie myślę, że jak nie wystarczy kasy, to chyba mu sprzedam ten motocykl jakieś 100 dolców i po prostu ruszymy bez. No bo organizowanie teraz kasy trochę może być upierdliwe, trzeba jechać do następnej miejscowości. Także tak to wygląda. Okej, how much? Niech to wyceni, zobaczymy. น้ำมันลื่น น้ำมันลื่น Jest, jest. Zobaczymy ile tam pan wypisze. ลองหน่อยลอง Szlaczkami. ลอง Chwilowo sytuacja jest taka, że chciałem panom sprzedać ten motocykl za 200 dolców, później nawet zszedłem z ceną do 100. No ale nie chcieli, powiedzieli, że za stary i tak dalej, że wietnamski motocykl to im niepotrzebny. No i pokazałem, że mam tylko 70 parę dolarów, czyli jakieś 280 zł, a ich wycena to było jakieś 500 zł, no niecałe. No i nagle się okazało, że ta cena chyba będzie spoko. No ale nie wiem, bo to też może się zaraz zmienić. Poszedł sprawdzić, czy kurs jest ok. A bike czeka. A tu idzie pani i niesie coś na głowie. Niestety albo stety nie udało się sprzedać naszego motocykla tutaj i jedziemy nim dalej w podróż z powrotem tam, skąd przyjechaliśmy. Razem na dobre i na złe zawsze. A, dodam jeszcze, że nasz stan finansów w tym momencie wynosi jakieś 70 groszy w kipach. Nie mamy już dolarów, bo wydaliśmy je tutaj na ten cały serwis motocyklowy. 70 groszy mamy przy sobie i jedziemy, ale Na wiosnę. w sumie nie ma ryzyka, w razie czego możemy zawsze zostawić motocykl i pojechać dalej stopem. Za darmo. Zobaczymy, może się uda wypłacić z jakiegoś ATM-u, zresztą wcześniej kasę. Słuchajcie, perypetii naszych ciąg dalszy. Na razie nie cieknie nic z motocykla. Przyjechaliśmy do najbliższej miejscowości, której nazwy nie znam. Tak, takie najbliższe, większe, gdzie są 2 bankomaty, no i podjeżdżamy do pierwszego bankomatu, który wczoraj nie działał. Myślę sobie, dobrze, może inna karta. Ciemny ekran. Podjeżdżamy teraz do drugiego. To samo, jakby wyłączony. Myślę, co w sobotę wyłączone są bankomaty, o co może chodzić. No ale podjeżdża pani i pokazuje, że prądu nie ma. Także jedziemy chyba dalej. Trochę nam się dusi ten motocykl, ale będziemy jechać przed siebie. Zostało nam jeszcze z 50 km, może z 60. Nie będziemy czekać, aż prąd włączą. Jeszcze jest Western Union, żeby nam wysłał ktoś znajomy kasę, ale jest sobota, więc bank jest zamknięty. Więc mając przy sobie, w sumie 10 zł znaleźliśmy jeszcze w kipach, na paliwo powinno wystarczyć. Jedziemy przed siebie. Nagrywasz? Tak. Ojej, plecak spadł. O cholera. Podtrzymaj się teraz.
młotem a kowadłem. Zamiast pojechać za walcem, pojechaliśmy przed walcem. Nagraj jeszcze trochę drogi teraz, dobra? Nie no, muszę stanąć, sprawdzić plecak. A, no tak, zapomniałem. Czekaj, stanę z tym samochodem. Plicok się odczepił. Takie oto perypetie czekają tych, co po bezdrożach Laosu poruszają się starymi motobajkami. Motocyklami, tak, anglicyzm. Bajkami. Ale on się trzyma. A, w sensie do góry poszło. Nie wiem, bo on spadł całkiem. Jak się przewróciło, Nie, to bo wiesz. to wiesz, jest luźne po prostu. Okej. Teraz powinno być okej, bo dałem to do góry. Do Muang Sing zostało nam już tylko jakieś 30 km i modliliśmy się tylko, żeby po drodze nie było problemów z motocyklem. Bardzo chcieliśmy dojechać nim do granicy z Tajlandią i spróbować wjechać na nim do tego kraju. W końcu przyjechał tu z nami aż z Saigonu. Nawet nie wiecie, jak jesteśmy szczęśliwi. Udało się wypłacić kasę. Mamy ponad 1 000 000 kipów, czyli jakieś 500 zł. Sabadi. Red Bull? Red Bull? Đấy. Coffee à? A, coffee, okej. A to co to takie? To chyba bardziej będzie dla mnie. Bardziej dopalające. Co to jest? Ale coffee also. Why not? O, niech taki zestaw będzie. Hop czaj. Jedziemy dalej, na granicę z Tajlandią. Mamy dzisiaj szczęście. Chociaż zaczęło się pechowo, bo zaczął cieknąć, ale dobrze, że nie zaczął cieknąć na trasie. Dobrze, że go odpaliłem. Gdybym go nie odpalił na chwilę, żeby się zagrzał, to byśmy nie zauważyli, że cieknie. Byśmy wsiedli na niego i pojechali. Czyli mamy dzisiaj farta, krótko mówiąc. Zawsze mamy. Nie, w sumie mamy farta, no tak. Mamy farta. W czepku urodzeni. Nic, tylko podróżować. Jedziemy dalej. Zawsze miałem ochotę tu nagrać i o tym powiedzieć, ale jakoś nie wychodziło. A tu jedzie typowy azjatycki wynalazek, zrobiony nie wiadomo z czego. Jakiś silniczek, kosiarka i tak dalej. I tam szafę przewożą, różne inne rzeczy, zależy od popytu. Ale są mega utalentowani, robią po prostu z czegoś, co jest niby traktorkiem. Silnik jest gdzieś daleko z przodu, kierownica jest tutaj. Z tyłu jest paka, przewożą tym przeróżne rzeczy. Jest ciekawie, jeżeli chodzi o wehikuły wszelakie w Azji. Red Bull działa ewidentnie. Taka niespodzianka. Kabelek zerwało i tak się trochę boję przez to przejechać, ale nie no, w sumie to jest uziemione. Ale to jest w ogóle w izolacji, co ciekawe. To nie jest metal. Ale gumą dotykasz, kołami. A to w ogóle... A, to jest stąd. No trochę scary, ale pojedziemy. To co, jedziemy? No jasne. Okej.
Nie widzę. To jedziemy. Udało się. Jesteśmy w miejscowości, której nazwa wyświetla się teraz na dole. Gdzieś tu pewnie. A, tak wygląda bike. A tak go stawiamy na takiej nóżce. O. Po prostu jest tak obciążony, że musimy go stawiać w ten sposób, a te nóżki podwójne, symetryczne się już wygięły na prawo. A tutaj chcielibyśmy coś zamówić, tylko może być problem. The same shake, like the lady took. To jednak nie jest po Nie? A. Okej. Kafe? Komunikacja z uroczą Laotanką nie szła nam łatwo, a droga przed nami długa. Ruszyliśmy. Z początku kiepskiej jakości nawierzchnia zamieniła się w całkiem dobrą, zwłaszcza jak na warunki laotańskie. Ku naszemu zdziwieniu trasa do granicy z Tajlandią wyglądała naprawdę porządnie. Powstała więc nadzieja, że dotrzemy tam przed północą. Niestety, ostatnie kilkadziesiąt kilometrów to góry z wielkimi kolejnami po tirach i zaliczyliśmy tam niegroźną wywrotkę. Jutro spróbujemy wjechać do Tajlandii. Jest 3 minuty po północy. Spójrzcie na nasze ubrania i na nasze ręce. Zaliczyliśmy 2 wywrotki dzisiaj ogólnie. Ula, najpierw wjechaliśmy w kolejne i w sumie nic się nie stało, a za drugim razem podjazd do tego wspaniałego hotelu był taki, że po prostu, nie wiem, no 45 stopni, także po prostu Ula zrobiła fikołka na prawo, ja z motorem na lewo. Ogólnie wyglądamy tak, że cali brudni, nogi w smole. O, w ogóle moje spodenki są w smole, zauważyłem teraz, bo tam część drogi była w tym. Patrzcie, ja mam jakieś kolce. Te ubrania już podejrzewam, że nie do uratowania są. No ale chodzi o to, że my tacy zapyziali i tak dalej, ale jakie luksusy w hotelu, proszę. Złoto. Złotem kapie. Na bogato. Łabędzie są. Złote ściany. I tym oto złotym ścianom oddajemy się, a raczej Morfeuszowi. Idziemy spać, a jutro próbujemy przejechać przez granicę do Tajlandii. Zobaczymy, czy się uda. Wątpliwe, ale zobaczymy.